Cześć, tu Adam. Cześć, Szymon. Dzisiejszy materiał publikujemy jako odpowiedź na zamieszczony kilka dni temu artykuł Mercedes za milion. Jaka jest prawda? Znamy fakty niewygodne dla Global Motors, w którym autor stawia nas w złym świetle i rzuca rzekomo nowe spojrzenie na sprawę. Artykuł, o którym mówi Adam, zawiera wiele nieścisłości, które za chwilę wypunktujemy. Dziwi nas jednak to, że Mercedes-Benz nie wydał do tej pory własnego oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, tylko próbuje tłumaczyć się, wykorzystując w tym celu osoby trzecie. Tak naprawdę mieliśmy na dziś przygotowaną publikację materiału, w którym specjalnie dla Was wchodzimy z kamerą pod samochód i wraz z niezależnymi fachowcami krok po kroku przedstawiamy od strony technicznej wszystkie wady pojazdu. Jednak artykuł, który pojawił się kilka dni temu, wymagał, abyśmy odnieśli się do niego w pierwszej kolejności. Swoją drogą, ciekawe jest to, że większą część artykułu stanowi tekst wewnętrznej korespondencji Mercedesa, która w nieznanych okolicznościach przypadkowo wyciekła i trafiła prosto w ręce autora tekstu. A jak wygląda prawdziwa wewnętrzna korespondencja Mercedesa i w jaki sposób wyrażają się o kliencie osoby znajdujące się na najwyższych stanowiskach w Mercedes-Benz, kiedy korespondują między sobą, zobaczycie w dalszej części odcinka. Oglądajcie uważnie. Już w samym tytule wspomnianego artykułu autor sugeruje, że w sprawie S63 AMG są jakieś fakty potwierdzające, że prezentowana przez nas historia wygląda inaczej niż ją przedstawiamy. Prześledziliśmy artykuł słowo po słowie i jedyny fakt, który z niego wynika, jest taki, że autor wszedł w niewyjaśnionych okolicznościach w posiadanie rzekomo wewnętrznej korespondencji Mercedesa i na jej podstawie oparł wszystkie swoje dalsze twierdzenia. Oczywiście autor tekstu nie próbował nawet się z nami skontaktować, aby zweryfikować publikowane przez nas treści. Gdyby to zrobił, poznałby może dalsze, nieujawnione jeszcze szczegóły sprawy wadliwego S63 AMG, o których istnieją sam Mercedes-Benz nie ma najmniejszego pojęcia. W artykule podano, że wszystkie badające samochód serwisy Mercedes-Benz stwierdzają kolejno, że jest on sprawny. Ktoś najwyraźniej zapomniał o diagnozie pojazdu dokonanej przez Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive, którego serwis wyraźnie stwierdził i opisał, że wszystkie wskazywane przez nas usterki występują w pojeździe. W dalszej części artykułu podnosi się, że nikt ze śledzących całą aferę nie miał okazji wysłuchać drugiej strony, a przekaz w naszych filmach trudno uznać za bezstronny. W tym miejscu trzeba podkreślić, że to sam Mercedes-Benz nie miał i w dalszym ciągu nie ma zamiaru wypowiadać się publicznie w sprawie S63 AMG, a jedyne dotychczasowe działania tej firmy polegały na usuwaniu komentarzy pojawiających się na profilach społecznościowych Mercedesa po kolejnych naszych publikacjach. Co więcej, fala hejtu, która spłynęła na Mercedesa, nie jest wynikiem naszej inwencji twórczej, a tylko odzwierciedlonej w filmach postawy pracowników tej marki, która to postawa pozostaje w sprzeczności do niekwestionowanego prestiżu, z którym kojarzony jest Mercedes-Benz. Ujawniając rzekomo wewnętrzną korespondencję Mercedesa, autor już na samym wstępie podkreśla, że nie jest ona przeznaczona dla osób postronnych. A jednak firma Mercedes-Benz nie ma nic przeciwko, aby tą wewnętrzną korespondencję w całości upublicznić, łącznie z pełnymi danymi osobowymi prezesa zarządu Mercedes-Benz Polska oraz szefa Mercedes-Benz Customer Service. Logiczny wniosek jest więc następujący. Albo autor tekstu wszedł w posiadanie korespondencji Mercedesa, o której sam pisze, że nie jest ona skierowana do osób postronnych, po czym pokazał ją całej Polsce, albo Mercedes-Benz sam udostępnił dziennikarzowi tekst, prosząc o jego publikację. Jak podnosi sam autor tekstu, nie jeździł on wadliwym pojazdem i nie jest mu znany jego stan techniczny. Co więcej, twierdzi on, że stan techniczny pojazdu nie jest w tej sprawie najważniejszy. Ciekawe podejście. Najwyraźniej redaktor zapomniał o tym, że gdyby nie fabryczna wada Mercedesa S63 AMG, to sprawy w ogóle by nie było i żaden film nigdy by nie powstał. Jak wynika z dalszej części artykułu, Mercedes-Benz skierował ową tajemniczą korespondencję do wszystkich salonów swojej sieci dealerskiej, po to, aby pomóc pracownikom marki wyrobić sobie zdanie na temat coraz głośniejszej sprawy S63 AMG. Rozumiemy, że pomaganie pracownikom w kształtowaniu ich własnych poglądów jest jednym ze standardów niemieckiej marki. Kolejnym standardem Mercedesa, który dosadnie podkreśla autor komentowanego artykułu, jest, uwaga, traktowanie klienta z pełnym szacunkiem,
poprzez pisanie go wielką literą. To chyba najlepszy moment, żeby pokazać Wam, jak wygląda prawdziwa korespondencja wewnętrzna Mercedesa, która przez przypadek została przesłana również do mnie. W tej korespondencji radca prawny Mercedes-Benz Leasing zwraca się do swoich kolegów z Mercedes-Benz Polska oraz Mercedes-Benz Warszawa Spółka z.o.o., pisząc o mnie w następujący sposób. Panowie, poniżej mail, gdzie coś zadeklarowałem, bo na mailach naszych wewnętrznych mieliśmy uzgodnienia, że coś im się da. Wiem, że Jan teraz działa z Markiem, by coś Jaworowi przekazać, ale oczywiście Mercedes-Benz Warszawa jest właścicielem wydruków, danych serwisowych. Dla mnie te wyniki w zakresie zapłonu i wyeliminowania nieprawidłowości są taką rzeczą, której ich rzeczoznawcy nie są w stanie podważyć. Proszę, dajmy coś. Wiadomym jest, że będzie to kontestowane, ale niech w końcu wsiądą i odjadą. Mercedes-Benz sugeruje dalej, że materiały medialne powstały, aby rozpowszechniać niepochlebne informacje o pojeździe i procesie obsługi Mercedes-Benz. Twierdząc jednocześnie, że Szymon jako klient miał pełny kontakt z osobami prowadzącymi jego sprawę. W rzeczywistości jakikolwiek kontakt w sprawie z osobami decyzyjnymi w Mercedes-Benz pojawił się dopiero po publikacji filmów, co nie zmieniło faktu, że standardy w zakresie tego kontaktu pozostawiały wiele do życzenia. Tak na przykład reprezentanci Mercedes-Benz czasami po prostu nie przychodzili na umówione spotkania. Nie rozumiem, o godzinie 14 jest umówione spotkanie i co, nikogo nie ma? Żadnego pracownika? Żeby ja tutaj przyjechać na 14, to ja muszę wstać o godzinie 6, wyjechać o godzinie 7:30 i zapewniam Pana, że wtedy nie mam żadnej wiadomości na skrzynce. Pana rozumiem, zupełnie. No to niech mi Pan pomoże z kontaktowaniem tym dźwiękiem. Zobaczymy, co będzie w maszynie. Żeby zgłosić to Dalej Mercedes-Benz Polska informuje o podpisaniu trójstronnego porozumienia, na mocy którego firma Mercedes-Benz Polska odkupiła pojazd od leasingodawcy, który z kolei rozliczył umowę z klientem, co zdaniem firmy miało zakończyć sprawę. Przeanalizujmy jednak, co to oznaczało w rzeczywistości. To prawda, że w grudniu ubiegłego roku zostało zawarte porozumienie, ale było to porozumienie wyłącznie w sprawie zakończenia umowy leasingu wadliwego samochodu i nie miało nic wspólnego z ugodowym zakończeniem sprawy. Trudno zresztą mówić o ugodowym zakończeniu, kiedy propozycje ze strony Mercedes-Benz polegały wyłącznie na tym, żeby w dalszym ciągu leasingować wadliwy pojazd albo przerwać umowę leasingu ze stratą blisko 300 000 złotych. Zdaje się, że Mercedes postawił Cię tutaj w sytuacji bez wyjścia, chociaż proponowałeś kilka innych ugodowych rozwiązań. Pamiętajmy, że pojazd był wadliwy od samego początku, a Mercedes tak naprawdę o wadzie wiedział, nie przyznając się jednak do tego w żadnym momencie. Tej sytuacji nie rozumieli nawet pracownicy dealera, u którego nabywany był samochód i wielokrotnie wyrażali w rozmowach ze mną swoje zaskoczenie postawą, którą prezentuje Mercedes-Benz Polska. Oprócz zwrotu pieniędzy za raty leasingowe wpłacone na wadliwy pojazd, zaproponowałem alternatywnie, aby dostarczono mi nowy pojazd wolny od wad. Na późniejszym etapie sprawy złożyłem również propozycję wynajęcia mi innego, niewadliwego modelu pojazdu na okres, który wynikałby z sumy dokonanych przeze mnie wpłat na wadliwe S63 AMG, licząc po rynkowej wartości rat za taki samochód. Czyli złożyłeś Mercedesowi nawet taką propozycję, żeby w zamian za blisko 300 000 złotych, które wpłaciłeś, dali Ci w wynajem inny samochód, odliczając ze straconej przez Ciebie kwoty np. 10 czy 15 000 złotych miesięcznie, aż do całkowitego jej wyzerowania. Dokładnie tak. Chciałem po prostu uzyskać jakiś kompromis, gdzie Mercedes nie musiałby oddawać mi żadnych pieniędzy, ale jednak gdzie mógłbym otrzymać ekwiwalent utraconych przeze mnie środków w związku z leasingowaniem wadliwej klasy S. Mercedes nie wykazał jednak żadnej woli do negocjacji, nie przystając na żadne moje propozycje, jednocześnie przeciągając załatwienie mojej sprawy w czasie do momentu, kiedy gwarancja przestanie obowiązywać. Czyli obserwując postawę Mercedesa, stało się jasne, że dalsze rozmowy z Mercedes-Benz do niczego nie doprowadzą. I za chwilę zostaniesz z wadliwym autem bez gwarancji. Co było dalej? Wtedy zdecydowałem się kompleksowo przebadać samochód, tym razem poza ASO Mercedes-Benz. W trakcie weryfikacji okazało się, że występująca od nowości wada
doprowadziła do rozległych uszkodzeń całego pojazdu. Wiedząc z kolei, że naprawa tych uszkodzeń bez posiadania fabrycznej gwarancji kosztowałaby setki tysięcy złotych, a Mercedes nadal twierdził, że pojazd jest sprawny i proponował dalsze jego użytkowanie, zdecydowałem się dokładnie udokumentować wszystkie usterki oraz pozbyć się niebezpiecznego pojazdu, godząc się na stratę blisko 300 tysięcy złotych poprzez zawarcie porozumienia, o którym pisze właśnie Mercedes-Benz. Czyli porozumienie, o którym mówi Mercedes-Benz, sugerując zakończenie sprawy na Twoją korzyść, rzekome oddanie Ci pieniędzy oznaczało w rzeczywistości dla Ciebie stratę prawie 300 tysięcy złotych, pomimo użytkowania od nowości wadliwego auta? Dokładnie tak. Jedyny zwrot, którego dokonał Mercedes na moją rzecz, dotyczył nadpłaconej przeze mnie w ratach leasingowych wieloletniej polisy ubezpieczeniowej. Była to kwota 31 521 zł, którą Ergo Hestia wskutek rozwiązania umowy zwróciła leasingodawcy i którą leasingodawca musiał mi zwrócić zgodnie z obowiązującymi przepisami, więc nie była to jego dobra wola, a prawny obowiązek. A więc odliczając kwotę, którą zwróciła Ci ubezpieczalnia, straciłeś dokładnie 279 038 zł. Trzeba przy tym podkreślić, że ani Mercedes-Benz Leasing, ani importer, ani też dealer nie ponieśli żadnej straty finansowej. Łącznie z tym, że zachowali marżę uzyskaną w związku ze sprzedażą wadliwego pojazdu. Jeśli chodzi o samo zawarte z Mercedes-Benz porozumienie, to najważniejsze jest to, że nie miało ono w najmniejszym stopniu charakteru ugodowego, a samemu Mercedesowi wielokrotnie zapowiadałem, że kwestię stanu technicznego auta będziemy wyjaśniać do samego końca. W zakresie stanu technicznego pojazdu posiadamy z kolei jeszcze bardzo wiele istotnych informacji, które na pewno zainteresują widzów. Szczególnie, że Mercedes-Benz nadal twierdzi, że samochód jest w pełni sprawny. W sprawie zostało także wydane postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie, zgodnie z którym aktualny posiadacz pojazdu, czyli Mercedes-Benz Polska, ma obowiązek pod rygorem grzywny udostępnić pojazd do testów biegłemu sądowemu. Na pewno będziemy szczegółowo śledzili to, czy Mercedes-Benz nie utrudnia przebadania samochodu przez biegłego sądowego. Mercedes-Benz twierdzi, że użytkowany przez Szymona pojazd był w pełni sprawny, co zdaniem Mercedesa potwierdziło kilka niezależnych i dokładnych wręcz drobiazgowych przeglądów. Żeby pokazać Wam, jak wygląda rzetelność i drobiazgowość przeprowadzonych przez Mercedesa badań, zabraliśmy samochód do serwisu spoza sieci Mercedes-Benz, gdzie w gronie kilku fachowców, w tym wykwalifikowanych mechaników oraz rzeczoznawców samochodowych, zajrzeliśmy pod auto. Czyli co? Mamy tak, idąc od przodu. Luz na przegubach, łosiach przednich. Lewa strona. Tutaj. Czekaj. Góra, dół. Tak. Możemy tutaj, żeby nie było wątpliwości, że to nie płośka z tego auta. Strona lewa. Tak samo jest. Strona prawa. Tu mamy wał napędowy Formatic, przedni dyfer. Wyciek z dyfra. I wyciek z silnika. Po tym fragmencie wcale Ci się nie dziwię, że zdecydowałeś się oddać samochód nawet ze stratą. Sami ocencie, czy tak powinien wyglądać niespełna dwuletni samochód tej klasy? Wracając jednak do badań prowadzonych przez Mercedes-Benz nad zgłoszonymi przez Ciebie usterkami, Mercedes podnosi, że w trakcie tych badań przeprowadzona została inspekcja przez niemieckiego technika AMG z wykorzystaniem egzemplarza porównawczego S63 AMG. Jazdy testowe z niemieckim technikiem AMG faktycznie miały miejsce i były one alternatywą dla proponowanego wcześniej wysłania samochodu do fabryki AMG w Affalterbach. W ramach propozycji wysłania S63 AMG do fabryki w Niemczech poprosiłem o możliwość wzięcia udziału w tej weryfikacji pojazdu, co spotkało się z kategoryczną odmową ze strony Mercedesa.
Weryfikacja z udziałem technika z Niemiec polegała wyłącznie na zwykłych jazdach testowych. W ramach tej weryfikacji technik, odnosząc się do zgłaszanych przeze mnie problemów z pojazdem, stwierdził, że wibracje to cecha charakterystyczna modelu S63 AMG, pomimo że w pojeździe porównawczym, którym przyjechał z Niemiec, wibracje te nie występowały. Technik stwierdził również, że objaw ściągania pojazdu w prawo występuje, co nie powinno mieć miejsca. Czy to była już cała weryfikacja? Korzystając z obecności fachowca z AMG, poprosiłem o wspólne przeprowadzenie inspekcji podwozia i układu przeniesienia napędu pojazdu z wykorzystaniem podnośnika, na co otrzymałem szokującą odpowiedź, że niestety nie jest to możliwe, bo wszystkie podnośniki w serwisie są w tym momencie zajęte, a technik nie może dłużej czekać, bo spieszy się do Niemiec. No, serwis pracuje jakby swoją wiadomą działalność, tak? I no, nie ma przewidzianego wolnego stanowiska, żeby w tym momencie takich czynności dokonać na tym pojeździe. Nie uzyskując możliwości zaproponowanego przeze mnie sprawdzenia auta, zapytałem technika, co jest powodem wibracji w moim S6 AMG. Technik odparł, że auto ma już przejechane 35 000 km. Jest to naturalne, że pod wpływem eksploatacji samochód staje się gorszy, a nie lepszy. During the use of the car, the vibrations are getting bigger and bigger. Why is it happening? Because he's saying that in any car he had so far, it's never happened. Like over hundreds of thousands, it was similar feeling. That was something we were discussing about on the test drive, and I cannot imagine, because, like I said before, the car never gets, with a higher mileage, the car never gets better. Yeah. On some cars, something break down, yeah, you have to replace it, you can drive away, yeah. But it never gets better. Sprawdziliśmy wiarygodność autora atakującego nas tekstu. Okazało się, że jedno z ostatnich jego opracowań w zakresie motoryzacji przypadkowo dotyczy Mercedesa S-Maybach, stanowiąc niemal reklamę tego wchodzącego na rynek modelu. Na koniec musimy się odnieść do samego portalu, na którym znalazł się artykuł podważający naszą wiarygodność. Portal ten utrzymuje się głównie z reklamodawców, co dobitnie potwierdza w jednym z wywiadów jego właściciel. Wnioski wyciągnijcie sami. Do zobaczenia, cześć!